Genealogiczne Śledztwo to kanał, jak sama nazwa wskazuje, poświęcony dochodzeniom bardzo specyficznym, bo zajmującym się genealogią. Zarówno tą dotyczącą mojej bliższej i dalszej rodziny, jak również i pochodzeniu osób ze świata kultury, nauki i tak zwanego show biznesu, urodzonych co prawda za granicą, ale posiadających polskie korzenie. Opowiedziałem Wam już o przodkach Timothée Chalamet, Nicolasa Cage'a i Marty Stewart, ale to dopiero początek. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. No i proszę, tak jak przeczuwałem, nie zmieszczę się w opowieści o przodkach Marty Stewart jedynie w 2 odcinkach. Potrzebna będzie jeszcze dogrywka w postaci odcinka 3. Tym bardziej, że informacje dotyczące jej przodków wciąż spływają do mnie z różnych stron. Mam też nadzieję, że odezwie się może ktoś z mocno rozrodzonej rodziny Krukar. No, ale przejdźmy do tego, co już na razie mamy. Na początek krótki wtręt a propos miejscowości Kotuń związanej z rodziną Ruszkowskich. Mam tu na myśli mamę Marty Stewart, urodzonej już w Stanach Zjednoczonych w roku 1914, Martę Ruszkowską, zwaną przez rodzinę pieszczotliwie Big Marta. Otóż zaciekawiła mnie nazwa Kotuń, czyli miejscowości, z którą związana była spora część rodziny Ruszkowskich. Na tamtejszym cmentarzu pochowany jest Tomasz Ruszkowski, pradziadek Marty. Być może mieszkał tu, zanim wypłynął do USA w roku 1910 i jej dziadek Józef Ruszkowski, który urodził się w 1889 roku w innej miejscowości, ale o tym opowiem za chwilę. Powracając do intrygującej nazwy miejscowości Kotuń. Okazuje się, że słowo kot w języku prasłowiańskim oznaczało pomieszczenie dla małych zwierząt, które w języku staropolskim przekształcone zostało w kociec, aby w końcu stać się słowem używanym do dzisiaj, czyli kojec. Ciekawą dla mnie informacją była ta mówiąca o właścicielach majątku Broszków, do którego należał również Kotuń. Była nimi rodzina Bujno. Franciszek Bujno, żyjący w latach 1800-1868, był mężem Laury Rautenstrauch, siostrzenicy Aleksandra Dzierżanowskiego, męża mojej krewnej Zofii Runge. Jego niezwykłej historii zrobił on bowiem bardzo błyskotliwą karierę w egipskim Ministerstwie Oświaty. Poświęciłem 5. odcinek 1. sezonu mojego podcastu. Tak to już jest, iż pracując od kilku dobrych lat nad historią swojej rodziny, od czasu do czasu opisując historie teoretycznie niezwiązane z nią więzami pokrewieństwa, no jednak odnajduje się jakieś styczne punkty lub punkciki. I jeśli chodzi o rodzinę Ruszkowskich, to w porównaniu do innych gałęzi rodziny Marty, na przykład do przodków Nicolasa Cage'a, o którym opowiadałem w poprzednim odcinku Genealogiczne Śledztwo, całkiem sporo się ona przemieszczała. Jak już kiedyś wspomniałem, zawsze staram się odnaleźć albo obecnie żyjących potomków przodków omawianej przeze mnie osoby, albo też kogoś mieszkającego w danym regionie, dobrze znającego lokalną historię, geografię, mogącą pomóc mi w moim jedynie wirtualnym poruszaniu się po danym regionie. No nie zawsze jest to przecież część Polski znana mi osobiście, czy przynajmniej znana mi z moich własnych poszukiwań genealogicznych, a niewątpliwie każdy region posiada swoje charakterystyczne cechy czy historyczne uwarunkowania. Pomoc osoby znającej taką swoją małą ojczyznę jest czasami naprawdę bezcenna. Tak było w przypadku badania przodków Nicolasa Cage'a, kiedy to poznałem badacza dziejów rodzin zamieszkujących region, z którego wywodziła się część rodziny Nicolasa. W
Krakowie znów podczas poszukiwań przodków Timothée Chalameta skorzystałem z wiedzy dyrektorki krakowskiego archiwum, dzięki czemu mogłem odwiedzić miejsce urodzenia jednych z przodków aktora odtwarzającego główną rolę, m.in. w filmie Duna. Nie inaczej było i w przypadku Ruszkowskich. Zebrawszy informacje o rodzinach dziadka Marty, Józefa Ruszkowskiego, pochodzące z metryki jego ślubu z Franciszką Albiniak, który miał miejsce w roku 1914 w Buffalo. O rodzinie Albiniaków opowiadałem w poprzednim odcinku. Skontaktowałem się najpierw z Muzeum Pożarnictwa mieszczącym się w Kotuniu. Stamtąd skierowany zostałem do pochodzącej również z tej miejscowości i pracującej w Archiwum Państwowym w Siedlcach pani Beaty Troć, a ta z kolei poleciła mi się skontaktować ze znawczynią lokalnej historii, związaną również z regionem, więzami rodzinnymi, panią Anną Wilczyńską. Oprócz pomocy w wyszukiwaniu niektórych z metryk rodziny Ruszkowskich zrobiła coś, czego sam nie dałbym rady dokonać. Mieszkam około 360 km od Kotunia. Zapukała mianowicie do kancelarii parafialnej w tej miejscowości i oto dzięki niej mam metrykę zgonu Tomasza Ruszkowskiego, którego fotografię grobu na kotuńskim cmentarzu odnalazłem już wcześniej i jednak wtedy nie byłem w 100% pewien, iż chodzi dokładnie o tę właśnie osobę. Co ciekawe, w metryce tej podane jest inne miejsce urodzenia pradziadka Marty Stewart, aniżeli to znajdujące się w jego metryce ślubu z Julią Kisielińską, który miał miejsce w roku 1873 w Niwiskach. Według metryki zgonu Tomasz urodził się w roku 1844 we wsi Przywózki, parafia Sokołów Podlaski, a metryka ślubu informuje nas, że było to Chojeczno-Cesarze z kościołem w Kopciach, które należały do parafii w Suchorzebrach. Niestety brak jest dostępnych metryk z Sokołowa, a w tych z kościoła w Kopciach nie ma śladu po narodzinach Tomasza. Znalazłem za to metrykę ślubu prapradziadków Marty, rodziców Julii Kisielińskiej, żony Tomasza Ruszkowskiego. Byli nimi Karol Kisieliński, urodzony około roku 1825 i Teofila Żukowska, urodzona około roku 1822. Ślub miał miejsce w kościele parafialnym w Suchorzebrach, gdyż pan młody, czyli Karol Kisieliński, pochodził z położonej w okolicy wsi Kisielany. Według wzmianki we wspomnianej metryce był on cząstkowym dziedzicem w osadzie Kisielany-Żmichów. Zresztą podobnie jak i rodzina Ruszkowskich, która również posiadała jakąś część majątku Kotuń, zapewne z biegiem czasu uszczuplanym. Metryka chrztu samej Julii gdzieś się zapodziała. To znaczy nie ma jej tam, gdzie być według wzmianki w metryce jej ślubu być powinna, czyli w księdze metrykalnej w Suchorzebrach. Bez problemu znalazłem jednak metrykę chrztu Karola Kisielińskiego, jej ojca, czyli pradziadka Marty. Urodził się on w roku 1826 w majątku swoich rodziców Andrzeja i Marianny Dmuchowskiej w Kisielanach Żmichy. Swoją drogą ciekaw jestem pochodzenia nazwy tej wioski. Wszystkie zresztą rodziny z tej gałęzi drzewa Marty, Kisielińscy i Żukowscy, z których wywodziła się żona Karola Kisielińskiego, i Dmuchowscy, z których pochodziła matka Karola Kisielińskiego, to stara zasiedziała w tych okolicach szlachta. O Kisielińskich znalazłem taką oto wzmiankę w bardzo obszernej notce o historii parafii Niwiski, miejscowości leżącej tuż obok Kisielan. Naprzeciwko Niwisk leżą za Liwcem Kisielany, Kutce i Żmichy, a w nich sporo osób o nazwisku Kisielińscy. Należą oni do potomków dawnego rodu Junoszowów, którym książę Mazowiecki ofiarował te miejscowości.
Cofnijmy się jeszcze głębiej. Rodzicami Tomasza Różkowskiego był Jan Różkowski i Apolonia Wołyniec, żyjąca w latach 1818-1881, a dziadkami Tomasza i równocześnie 3 razy pradziadkami Marty Stewart byli Stanisław i Magdalena Kozioł. Ostatnim z rodziny Różkowskich, którego ślad udało mi się odnaleźć, byłby Baltazar Różkowski, czyli 4 razy pradziadek Marty, i Marianna o nieznanym jeszcze nazwisku Panieńskim. Natomiast o rodzinie Kozioł, z której pochodziła żona Stanisława, na razie nie udało mi się ustalić zbyt wiele. Jednak jedna ze sióstr Stanisława Różkowskiego, Franciszka, poślubiła Idziego Kozioła. Być może to z jego siostrą Magdaleną ślub wziął Stanisław Różkowski. Wszak takie małżeństwa naukos, jak to nazywam, zdarzały się i to całkiem często. Ciekawe, że Idzi nadał swojej córce imię Magdalena. Czyżby na pamiątkę swojej siostry? Tak więc jeśli Magdalena byłaby siostrą Idziego, to w takim razie jej rodzicami i jednocześnie 4 razy pradziadkami Marty Stewart byliby Augustyn i Urszula Koziołowie. Dalsza część losów rodziny Różkowskich oraz Krukarów, z których pochodziła Helena Krukar, babcia Marty, już za tydzień. Mam nadzieję, że wysłuchaliście z ciekawością dzisiejszego odcinka podcastu Genealogiczne Śledztwo. Następny pojawi się już za tydzień, jak zwykle podczas weekendu. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze.